Cześć, Jareczko. A, cześć Iwonka. Zrzuciło się parę kilo. Nie, wcale nie. Czarusiu, Jarusiu. Parę kilo. Dziś w odcinku Jak minął dzionek? Hofer ma nową muzę. Tak, to jest wielki artysta, ogromny talent. Ale potrzebuje menadżera, żeby być sławnym i bogatym. Znam tego wielkiego artystę. Beton wykupuje akt Bernadety. Marcin, ale ty na pewno chcesz go w domu? Na pewno. Nie pozwolę, żeby kto inny miał ciebie taką. Klient Lombardu jest oskarżany o niewierność. Po co były te wszystkie zapewnienia, ta cała niby miłość? Po co to było? No, ale ptysiu kremowy... Nie ptysiuj mi tu! I jeszcze paragon. Dziękuję, miłego dnia. Dobrze się zaczął. A co się Do dobrze widzenia. zaczęło? A, proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień, panie Hofer, dzień się dobrze zaczął. A od kiedy pan to jest taki szarmancki? Ja tak zawsze, nie zauważył pan tego? Czy ja wiem? Co pana sprowadza? Wróciłem z pleneru. Wyjątkowe wrażenia artystyczne. Jaka wena. To pozazdrościć. A jak tam nasze interesy, panie Karolu? Obraz się sprzedał? No, jak widać, nie bardzo. Nie sprzedał. No szkoda. A co to jest? Mencel. Tak, panie Hofer, Mencel kopie. Proszę tam. No nie, no widzę przecież, że nie oryginały, ale co też nie schodzą. No nie schodzą. Kiepski z pana marszant. Panie Hofer, pan nie będzie taki mądry, tak? Sztuka potrzebuje czasu na monetyzację. Pan najlepiej powinien o tym wiedzieć. No ja wiem to, najlepiej, tylko z tym trochę gorzej. Już się pan tak bardzo nie martwi. Jest jeden klient na pana obraz. Naprawdę? No to świetnie. Beton chciałby z panem porozmawiać. Te Himalaje mięsa? O czym tu rozmawiać? Cena jest ustalona. No, ja mam wrażenie, że chciałby z panem ponegocjować. Durny pomysł. A gdzie Benia? Zaraz przyjdzie. A, to ja już sobie pójdę. Pójdę sobie, no, pójdę sobie. Do widzenia. Chciałem go. Hej, Hofer! Cześć! Panie Hofer, co pan robi? Cholera, no. Co? No, muszę stąd wyjść. No ale którędy? Tędy, a którędy? No jak tędy? A co, to już normalnie nie można? Siemanko. Sorki za spóźnienie. Cześć, Hofer. Cześć, Benia. Coś tak uciekł? Ja? Nie, ja wcale nie uciekałem. Ja przypomniałem sobie o czymś. Mamy do pogadania, kolego. Byli jak dwa koguty. To znaczy jeden kogut i kogucik. Ale podobała mi się ta zazdrość Marcina. Widać było, że mu na mnie zależy. Nie, ja nie opuszczę ani grosza. Ty chyba nie łapiesz, że ja nie dam ci 2,5 koła za ten obraz. A co? Nie jest warty? A ja ci mówię, że ja go kupię. Proszę bardzo, mamy wolny rynek. Kupi go ten, kto zapłaci odpowiednią sumę. Oferty dalej nie rozumiesz. O, nie. Ja się nie dam zastraszyć. Od tej chwili wszelkie negocjacje będę prowadził w obecności świadków.
Panie Karolu! Jakich świadków? Co ty świrujesz? Lolek jest moim marszandem. Panie Karolu, czy ja mogę pana tutaj prosić z łaski swojej na chwileczkę? Ja mam teraz klienta tutaj, sprawę. A ja to niby to kto jestem, co? Dobra, uspokój się, dostaniesz 5 stówek. 5 stówek to nawet nie wystarczy na pokrycie farb. Dobra, dość tego pitolenia. Zrobisz mi cenę promocyjną po starej znajomości. Nie, tak naprawdę to my się w ogóle nie znamy. Tak? Ale zawsze możemy się poznać. Goci wjechać na kwadrat i co ty na to? Na pewno coś znajdę. A niby co? Na przykład to, co się zawsze znajduje u takich artystów jak ty. Wiem, może coś do palenia albo do wciągania. To jest szantaż. To są negocjacje. To co? 5 stówek pasi? No 6 stówek. No dobra. Wieczorem podrzucę kasę i odbierzesz sobie przy okazji. Słyszałem te negocjacje jednym uchem. Niby powinienem przyjść Hoferowi z odsieczą, ale szczerze mówiąc chciałem, żeby ten obraz w końcu zniknął z Lombardu, bo wkurzał Benię. No a beton był jedynym chętnym do zakupu. Misiu, jestem! Lecę. Och, dawaj. Ale Zobacz. ciężary, ty mój ptysiu kremowy. Co ja przyniosłam? Eklerki. No, twoje ulubione. Oż ty. A ty jesteś mój kremowy miś. A teraz zobacz, co miś przygotował na dziś. Ale pachnie. Ale ty myślisz, że to zdąży dojść? Spokojnie, nad wszystkim panuje. Misiu? Misiu, co się dzieje? Nic, trochę nogi mi bolą. To może trzeba do lekarza. Gdzie tam do lekarza? Po prostu cały dzień w pracy, potem stałem przy garach, odpocznę trochę i nie przejdzie. Rozmasuję ci to wieczorem. Ale najpierw kolacyjka, palce lizać. Zgodnie z obietnicą aspirant Marcin Dolny przyszedł wieczorem do Lombardu odebrać Bernadetę z pracy. Miał też ze sobą pieniądze na zakup obrazu. Cześć. Siema. 6 stówek dla tego pacykarza. Hofera? Tak, to za obraz. Zabieram go. Okej. Marcin, ale ty na pewno chcesz go w domu? Na pewno. Nie pozwolę, żeby kto inny miał ciebie taką. Wcale mnie nie cieszył ten zakup. No, po co ciągać za sobą przeszłość? No ale Marcin się uparł, a jak on się na coś uprze... Oj, kochani, naprawdę się postaraliście. Tyle wszystkiego. U was zawsze jest na grubo. Sorki. Trafiłeś w sedno. Słuchajcie, Jarek to wszystko przygotował zupełnie sam. Ale przepraszam bardzo, nie bez twojej pomocy. Gdyby nie ty, to na pewno od tego wszystkiego tutaj by nie było. No już nie bądź taki skromny. Wy powinniście knajpę otworzyć. To wszystko było takie dobre, pyszne wręcz. No, Pawełek ma rację. Majątek byście zrobili. Pomyślimy. To ja idę po deser. No nie żartuj. Ja już więcej nic nie wcisnę. Jak się dowiecie, co mamy, na pewno zmienicie zdanie. No, może ociupinka. Moją dietę diabli wzięli. Dietę to ja muszę trzymać. Ty? Myślałam, że masz to gdzieś.
Wręcz przeciwnie. Jarek to sobie żartuje, że jak schudnę, to mnie rzuci. No to muszę trzymać wagę. Aha, to taka dieta. Kochanego ciałka nigdy nie za wiele. Voila! Jarek, ja nie wiem, gdzie my to wszystko pomieścimy. A na desery to jest specjalna kieszonka. Idę jeszcze dla nas przyniosę. Dzień dobry, misiu. Dzień dobry. A właśnie próbuję trochę ogarnąć po wczorajszym. Zostaw, ja to zrobię. Ja mam dzisiaj na 10. No, chodź, przytul swojego ptysia kremowego. Ty, Co? schudłeś? Nie, no skądże? Nie. Nie oszukuj, przecież czuję, że jest cię jakoś mniej. Nie, no mówię, że nie. Misiu, widzę, że ci spodnie spadają. Nie, spadają, bo się rozciągnęły w praniu. Daj spokój, co ty opowiadasz. No dobrze, już dosyć tych głupot. I to do pracy. Pa. Proszę bardzo. Dobry. Jak minął dzionek? No, dopiero się zaczął. A mnie się zaczął fantastycznie. Pozytywna wibracja. No co, czajcie baza, nie? Tak, jasne. Pozwólcie, że wam przedstawię, to jest Hania. Cześć, Hanka, miło mi. Benia? Karol. A pani to, przepraszam, w jakim charakterze? Hania to jest moja muza. I menadżerka. A to widzę, że zmiany. Zmiany na lepsze. Czyżby? Tak, to jest wielki artysta, ogromny talent. Ale potrzebuje menadżera, żeby być sławnym i bogatym. Oj, Hania. Wiem, co mówię. No, ja mam nieco odmienne zdanie na ten temat. Znam tego wielkiego artystę. No cóż, znajomości nierówna. I ja wiem, co dla niego dobre. No, on sam tego nie wie. Otóż to. No dobrze, to skoro już pan Hofer przyszedł ze swoją menadżerką, to może przejdźmy do interesów. O, proszę bardzo, to są pieniądze za obraz. No co to jest? No, pieniądze za obraz. Jak? To jest 480 zł. Miało być 600. Ale o co chodzi? Panie Hofer, no ale a prowizja dla Lombardu, no to jest 20%, tak? No to jakby nie patrzeć, 120 zł. Nie, no jaka... Sam pan wynegocjował, tak? Wynegocjował? To był szantaż. Ten beton nie dał mi wyboru. Przepraszam, panowie się sami dogadywali, tak? Ja biorę 20%. Widzisz, właśnie przez takie interesy ciągle jesteś bez kasy. Ale spokojnie. Naprawimy to. Pokaż im. A, właśnie. Mam drugi obraz do sprzedania. Cudo. Po Hoferze można było spodziewać się wszystkiego, ale to była zagrywka, no po prostu szczęki nam opadły. A Benia to już zupełnie dostała po nosie. Odegrał się. Nie ma co. 3000 to uczciwa cena. Wszystko, co utargujecie więcej, jest dla was. Mnie, to znaczy nas, już to nie będzie interesowało. A nie lepiej zejść trochę z oczekiwań? Wziąć na przykład 500. Przynajmniej obraz szybko zejdzie. Słucham, trzeba się szanować. To jest porządny obraz. To jest prawdziwy artysta, to jest świetna modelka, a Kajetan świetnie potrafi dowartościować kobietę. Hofer coś często zmienia te swoje modelki. Nie uważa pani? Tak pani sądzi? No, na to mi wygląda. Zaraz. Te szkice. To było dawno. Wcale nie tak dawno. Najważniejsze, że Kajetan dokonał właściwego wyboru. A to się okaże. No właśnie się okazuje. 3000, czy mamy szukać innej porządnej galerii? Ale, przepraszam, co pani sugeruje? Ja też tutaj prowadzę biznes pośrednictwa handlu sztuką, porządnie. No to niech pan to udowodni.
Po pierwsze, to bądźmy realistami, dobrze? 2000 dla was, reszta moja i zobaczymy, czy obraz się sprzeda. No, mnie to pasuje. I jeszcze jeden warunek. Ja rozmawiam z klientami, tak? Żadnego umawiania się za moimi plecami. Zgoda. No, to niech będzie. Byłam zła, że się dogadali. Nie chciałam oglądać codziennie w pracy nagiej kochanki Hofera. No, niby już nie byliśmy ze sobą, ale i tak mnie to wkurzało. Miałam tylko nadzieję, że na obraz szybko się znajdzie jakiś chętny. Do kobiety zaniepokojonej nagłą utratą wagi partnera przyjechała matka. Nie, mamo, nie chce mi się w to wierzyć. On nie ma innej. Taka jesteś pewna? Tak, jestem. Marcysia, wiesz co, to ja ci powiem. Ta, która jest najbardziej zainteresowana, dowiaduje się ostatnia. A nawet i wtedy nie chcę w to wierzyć. Ze mną było tak samo. Z tobą, mamo? Tak. Ze mną i z twoim ojcem. Taka byłam ślepa. Wiesz co? Faceci nie są nic warci. Ale Jarek jest inny. Jarek ciągle zapewnia, że mnie kocha. I ty w to wierzysz. Wiesz co? Oni zawsze zapewniają, a potem w jeden dzień odchodzą do innej. Chudszej. I tu się mylisz, mamusiu. Bo nie każdy facet akurat lubi chude wieszaki. Jarek na przykład nie. A skąd wiesz, że mu się nie odwidziało? Wiesz co? Mam dosyć tej rozmowy. Idę się szykować do pracy. Ale Marcysia, no ja nie mówię, że ty nie masz racji. Po prostu to sprawdź, żebyś była pewna. O, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że ma pani dla nas fotelik. Tak, chciałam sprzedać, bo wie pani, córeczka wyrosła, będzie potrzebny nowy. No, ale ten jest prawie jak nowy. Prawda? Wie pani, mało jeździliśmy, więc w sumie nie miało co się zniszczyć. To nie lepiej sprzedać w internecie? No ale z pani handlowiec, no proszę pani. Uczciwy, nie chcemy żerować. No dobra, ja potrzebuję pieniędzy na CITO. Mam zaległy rachunek, trochę z nim zaspałam, a to nie może czekać. Lolek, jak myślisz, ile to może być warte? 100 złotych. 100 złotych? Zwariował pan? Ja potrzebuję na rachunek, a konkretna suma to 120. No tylko, że to nie jest tyle warte. No oczywiście, że jest. Nowy kosztuje 3 razy tyle. No tak, tylko, że on nie jest nowy. Prawie nowy. Proszę posłuchać. Ja tutaj nie przyszłam na targi. Dostaliście ode mnie propozycję? Są państwo zainteresowani? Proszę bardzo. A jeżeli nie, idę gdzie indziej. Pana decyzja. No dobrze, to poproszę o dokument sprzedaży. Proszę bardzo. Ostro pograła. Lolekarz zbaraniał. Ale z drugiej strony sytuacja była dziwna. Babeczka nie wyglądała na taką, która by o 20 zł kruszyła kopię. Namówiona przez matkę Marcelina zwolniła się wcześniej z pracy, aby skontrolować, co robi jej partner. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czym mogę służyć? Ja tego pierścionka szukam. Pierścionka. A jakiego? Jakby to powiedzieć, fajnego. No pewnie. Dla fajnego chłopaka fajny pierścionek. A na jaką okazję? O, zaręczyny. Tylko kurka wodna. Nie ma pan za dużo pieniędzy. Właśnie i dlatego do was przyszedłem, a nie do jakiegoś tam jubilera. Kolega mnie was polecił. To bardzo dobrze. Świetnie pan trafił. Mamy bardzo duży wybór. O, proszę bardzo. Ale ładne. No pewnie, że ładne. A jaki rozmiar? Bo ja wiem, takie jak pani. Jest pan pewien? Bo ja to raczej takie XXL. No właśnie, bo moja dziewczyna też mniej więcej takie rozmiary. No chyba, że tak. Dobrze wiedzieć, że ktoś jeszcze lubi takie duże dziewczyny. Tylko takie. Żadne tam chude szczapy. A, wie pan, szkoda, żeśmy się wcześniej nie spotkali, no bo ja to już niestety zajęta jestem.
Co za pech. Tak się minąć. No dobrze, proszę pana, to jaki ten rozmiar? Bo ja na przykład noszę 23. Bo ja nie sprawdziłem. Jakby tak pani przymierzyła. No dobrze, proszę bardzo. Tak. Na pewno będzie dobrze. No pasuje jak ulał. Biorę. Dziękuję. Pa! Dobry wieczór. Dobry W wieczór. czym mogę pomóc? Pierścionka szukam dla siebie. O, dzisiaj chyba mamy dzień pierścionka. Słucham? Nie rozumiem. Nie, nic, nieważne. Proszę bardzo. O, tutaj mamy pełen wybór. Aha, a to nie ma nic innego? Nie, to wszystko, co mamy. A pani szuka czegoś konkretnego? O, taki jak pani byłby idealny. Podoba mi się. Ładny, prawda? Świetny. Tak, ale on niestety nie jest na sprzedaż. To od mojego mężczyzny. Tak? To albo bardzo kocha, albo przy forsie. Nie, raczej to pierwsze. Świetnie. Tak, no, bo to od świetnego mężczyzny. Z takich jacy mi się zawsze podobali. Czyli jakich? No wie pani, ja jestem duża, to i duzi mężczyźni mi się podobali. No i taki mi się właśnie trafił. No to ma pani szczęście. O, jak to w życiu? Nie obyło się bez komplikacji, ale wszystko zmierza ku lepszemu. Czyli są jakieś komplikacje? No, zawsze są jakieś przeszkody, ale będzie dobrze. Trochę może za bardzo otworzyłam się przed tą babeczką, ale potrzebowałam się tak miło wygadać. Po wizycie Hofera i tej jego nowej muzy przydała mi się taka rozmowa. Siema, siostra. Cześć, Roman. Padam na pysk. Ta robota mnie wykończy. Nie przesadzaj, ledwo co zacząłeś. No właśnie. Człowiek nieprzywyknięty, nie? Do tego jeszcze ten ziąb. Zmarzłem jak pies. Dalibyście coś na rozgrzewkę, co? Zrobić ci herbaty? Herbaty? Chyba z prądem. No, z prądem to raczej w górach, nie u nas. Tam, dawaj. Nie musi być w herbacie. Może być sotę. No, ale my tutaj nie mamy takich rzeczy. No nie ściemniaj. Mnie nie musisz. Nikomu nie powiem. Ale my naprawdę tutaj nie mamy takich rzeczy. No co ty? No przecież każdy facet musi mieć w robocie jakieś wsparcie. Bez tego ani rusz. Roman, z takim podejściem to też żadnej roboty nie utrzymasz. Na tej akurat mi nie zależy. Już szwagier załatwił, to robię, nie? No ale co to za robota? W służbach komunalnych zapierdzielam jak jakiś cieć z miotłą, poprzesuwam jakieś papierki, coś posypię. No do wuja niepodobne. Ktoś to musi robić. Ale dlaczego akurat ja? Szajs nie robota. No, za ciężka dla mnie, no nie na moje zdrowie. Ty to się ciesz, że w ogóle jakąś masz. Właśnie, siostra, pogadaj z Betonem, no niech mi załatwi jakąś inną robotę, no. Miej serce. Cześć. O, proszę bardzo. Sam z nim pogadaj. O czym? Nie, nic. No, mówię, że jest dużo ulic w mieście, nie? Jest co sprzątać. To źle? Broń Boże, nie ma czasu się nudzić, no. Dzięki za robotę. Spoko. Polecam się. No i nagle spotulniał. Bo tylko przed nim jednym czuł respekt. No bo Beton się z Romanem nie patyczkował. Wiadomo, nie z takimi kozakami miał w robocie do czynienia. Jarek, jestem. Padam z nóg. Wykończy mnie ta praca na stojąco. Gdzie jesteś? W salonie?
Jeszcze ten ziąb, myślałam, że... Jarek? Misiu, a co to za okazja? A czy potrzeba okazji, żeby spędzić romantyczny wieczór z ukochaną kobietą? Kochanie, to ja się pójdę przygotować. Dobrze. Akurat perliczka dojdzie. Zrobię się dla ciebie na bóstwo. Ty mój ptysiu kremowy. Kolejnego dnia Jarosław przyszedł do pracy w fatalnym nastroju. Ty, Jarek, no jak było wczoraj? Fatalnie. Prawie się skompromitowałem. Co? Nie przyjęła? W ogóle się nie oświadczyłem. Ale jak? Co? Rozmyśliłeś się? Po prostu za mały pierścionek kupiłem. No ale jak za mały? Co, ty nie sprawdziłeś wcześniej? Kupowałem na oko. No i się pomyliłem. To nie wziąłeś sobie wcześniej miary? No nie wziąłem. Trzeba było zabrać jeden ze sobą na wzór. Trzeba było zabrać jeden ze sobą na wzór. Mądrola. Ona wszystkie pierścionki nosi przy sobie. Gdybym jeden jej podwędził, na pewno byś się zorientowała. No to nie wiem, jak się kąpała, trzeba było na chwileczkę zabrać. No, razem z palcem. No to jak ty się skumałeś, że jest za mały? Normalnie. Bo ona taki jeden w portmonetce nosi na zmianę. No, tak, żeby się nie nudziło. Wiesz, moja stara też nosiła pierścionki w portmonetce. Mówiła, że przynajmniej wie, gdzie ma. A potem jej tą portmonetkę ukradli. No, i pozbyła się i kasy, i biżuterii. A na dodatek pozbyła się mnie. No, w każdym razie ja się nie oświadczyłem. Wiesz co, no to może i lepiej. Co? No, że taki znak. To cholery jaki znak? No, żeby się nie spieszyć. Głupi jesteś. Po prostu ja chcę, żeby wszystko było tip-top. Poza tym zjedliśmy przepyszną kolację. A do tej sprawy wrócimy później z odpowiednim pierścionkiem. Chodź, kochanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Aspirant Maciejko, Wydziału Ruchu Drogowego. Poproszę dokument. Ale o co chodzi? Spieszy mi się. Dostaliśmy zgłoszenie na 112, że przewozi pan dziecko bez fotelika. I będzie mandat karny. Panowie, błagam, to jest wyjątkowa sytuacja. Zawsze jest jakaś wyjątkowa sytuacja, proszę pana. Żona sprzedała fotelik do Lombardu. Tutaj. Zorientowałem się dopiero rano, jak chciałem dziecko do przedszkola zawieźć. Mam dowód, pokażę wam. Proszę pana, nie, dobrze. To nas nie interesuje. My dbamy o bezpieczeństwo na drogach, tak? A pan naraził zdrowie, a może nawet i życie dziecka. No niech pan nie przesadza, nie miałem wyjścia. Proszę pana, zawsze jest jakieś wyjście. Mógł pan zamówić taksówkę z fotelikiem, pójść pieszo, komunikacją. Nie chciałem się spóźnić do pracy i iść w koszty, no. No to poszedł pan i w jedno, i w drugie. Przyjmuje pan mandat, czy kierujemy sprawę do sądu? No dobrze, przyjmuję. To zapraszamy do samochodu. Do Marceliny kolejny raz przyszła matka, ciekawa tego, co się dzieje w związku córki. Chciałam się dowiedzieć, jak tam twoje sprawy. Był w Lombardzie. Pierścionek kupił. Ja myślałam, że to dla mnie, że chce się oświadczyć. I jak wróciłam do domu, to czekała kolacja przy świecach. Ale... Nic z tego. Żadnych oświadczyn. Zjedliśmy kolację. Było miło. Nawet bardzo miło. Ale o pierścionku ani słowa. Ja nic z tego nie rozumiem.
Pewnie chciał odejść. I dlatego zrobił kolację przy świecach? Przecież to nie ma sensu. Kochana, no ty się nie doszukuj sensu w męskiej logice. Pewnie nie chciał, żeby ci było przykro. I tak wiesz, tak chciał z klasą taką odejść. A pierścionek kupił innej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja po fotelik. Taki do samochodu? Tak, ten, który tu przyniosła wczoraj moja żona. To znaczy sprzedała. Teraz, tu mam umowę, proszę. No, rzeczywiście była, sprzedała. Mówiła, że dziecko wyrosło, ale widzę, że... Jak wyrosło? No popatrzcie tylko na nią. A fotelik tylko kilka razy użyty. Ale to ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Szkoda gadać. Moja żona chyba jest jakąś maniaczką. On ciągle tylko lata od sklepu do sklepu. Jak sobie coś upatrzy, to musi to mieć. Choćby nie wiem co. Wiecie, ile razy się z nią o to pokłóciłem? Może jest chora. No, zakupoholizm to jest jednostka chorobowa. Może. Ale przez całą tą jednostkę ja nie mam w czym wozić dzieciaka do przedszkola. Jeszcze dostałem mandat. No, widziałam. I nic pani nie pomogła? A niby co miałam zrobić? No może i racja. To co z tym fotelikiem? No, żona sprzedała, pan może wykupić 220 zł. Zaraz. Daliście 120. No tak, ale proszę pana, my tu prowadzimy biznes, to nie jest przechowalnia. A nawet w przechowalni się płaci. No ale to tylko jeden dzień. Daliście 120 i ja wykupuję za 120. No, fotelik dla dziecka. No dobrze, to mogę zejść z marży i zapłaci pan 200 zł, ale ani grosza mniej. My nie jesteśmy tutaj od rozwiązywania rodzinnych problemów, tak? Powinien pan z żoną porozmawiać. Kiedy z nią się nie da rozmawiać? Przykro mi. 200 zł. Tak, panu jest przykro. A co ja mam powiedzieć? Jeszcze ten cholerny mandat. Z jednej strony było mi żal faceta, ale z drugiej sam był sobie winien. Widząc, z jakim lekceważeniem potraktował hasło zakupoholizm, nie miałem wątpliwości, że nic z tym nie zrobi. No, a powinien pomóc żonie. Po pracy Jarosław postanowił jeszcze raz udać się do Lombardu, naprawić pomyłkę z dnia poprzedniego i wymienić kupiony pierścionek na taki we właściwym rozmiarze. Nie poszło, kurka wodna. Jak to? Nie przyjęła? Nie, po prostu nie dałem. Pierścionek jest za mały. Całe szczęście, że go nie dałem. No ale jak to całe szczęście? No to przecież rozmiar nie ma znaczenia. Tak pani uważa? Ojej, no liczą się intencje. Fajna z pani babka. Pewnie, że fajna. No pięknie. Co, przeszkadzam? Nie dziwię się, przyłapałam państwa? Teraz się tłumacz. Babka wparowała jak jeździec apokalipsy. Była nakręcona, ale nie za bardzo wiedziałam czym. Miło się gadało, gość był sympatyczny, ale nie przekroczyliśmy żadnej granicy. No, przynajmniej nie na tyle, żeby wywołać taką furię. I co? Po co były te wszystkie zapewnienia, ta cała niby miłość? Po co to było? No, ale ptysiu krymowy... Nie Ptysiu i mi tu? Znalazł sobie inną? Jeszcze nie ma odwagi się przyznać. Ale... Tchórz! Kolację urządza przy świecach. Teraz mi to powiedz. Teraz mi to powiedz prosto w oczy. Ale co? Jeszcze się pytam. Powiedz mi, że mnie rzucasz. Ale co ty mówisz, kochanie? A najbardziej to ja się dziwię pani. Nie? Żeby kraść faceta innej kobiecie? Dobrze pani wie, że akurat nam nie jest łatwo. A ja myślałam, że ja znalazłam swoją połówkę. To mi się wcięła. Ale nie, proszę pani. Ja nawet nie chcę tego słuchać. Ale przepraszam bardzo, proszę pani, ja jestem świadkiem, ci państwo się nie znają. I ja mam w to uwierzyć? Naprawdę, ten pan przyszedł wczoraj do Lombardu po raz pierwszy po pierścionek zaręczynowy. Dla ciebie.
Czy zechciałabyś zostać moją żoną? Ja... Kochani, dzwońcie po pogotowie, ale szybko! Halo? Halo, Co pan myśli, żeby oświadczać się w Lombardzie? No. Tak, młoda dziewczyna straciła Halo? przytomność. Słyszy mnie pani? Szybko! No i miały być oświadczyny, a skończyło się wezwaniem pogotowia. Serce nie wytrzymało. Sam już nie wiem, czy to ze wzruszenia, czy może ze wcześniejszych nerwów. Ja tu więcej nic nie pomogę. Zrobiłem, co mogłem. Ale proszę pani, przy tej tuszy naprawdę obciążenie mięśnia sercowego jest ponad miarę. Jak to mówią, pikawa długo nie pociągnie. To co ja mam zrobić? Przede wszystkim szczegółowe badania. Musi pani pójść po skierowanie do lekarza rodzinnego. No dobrze, to pójdę. Ale każdy lekarz pani powie, że przede wszystkim się nie denerwować. To panią wykańcza. Ale jak ja się mam nie denerwować, jak mój facet skacze na boki? Ale znowu zaczynasz. Przecież wszystko ci wyjaśniłem. Wszystko? Tak? To może mi jeszcze powiesz, dla kogo się tak odchudzasz? No bo chyba nie dla mnie. Ale ja się nie odchudzam. Nie kłam? Proszę pani, spokojnie. Ale sam pan słyszy. Ale naprawdę ja się nie odchudzam. No owszem, trochę schudłem, ale to nie specjalnie, uwierz mi. Przepraszam pana, a miewa pan napady gorąca? Tak. Jakieś inne objawy? Co na przykład? No wie pan, nadmierna potliwość. Owszem. Albo takie, wie pan, bóle ponad miarę, jak bolące nogi. Ale czemu pan pyta? Wie pan, bo ja mam to w rodzinie, ojciec choruje. Ale na co? Na nadczynność tarczycy. Powinien pan to sprawdzić. 2 dni później Marcelina i Jarosław zasiedli do śniadania, którego menu znacznie różniło się od tego, co jedli do tej pory. Misiu, nie za wiele. Lekarz kazał nam ograniczać kalorie. No tak, ale nie tak drastycznie. Trzeba powoli, żeby organizm nie dostał już szoku. Ty mój łakomczuszku. No nic nie zrobię. Po prostu lubię zjeść. Otworzę. Cześć, kochanie, zobacz, co ci przyniosłam. Flaczki! Jaruś, a ty jeszcze nie w pracy? No a ty, kochanie, co? No jeszcze w proszku? No bo my dzisiaj nie idziemy do pracy, tylko do lekarza. Ale co się stało? Tak. Stało się. Ja bardzo bym prosił, żeby pani więcej nie straszyła Marceliny. Ja nie mam nikogo na boku i nie zamierzam szukać. Czy to jasne? Jareczku, nie denerwuj się na mamę. Nie kłóćmy się. Ale ja się o ciebie po prostu boję, no. Co z tym lekarzem? Musimy zrobić badania i schudnąć. Niestety. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba pan zostanie naszym stałym klientem. Oby nie. Widzę, że tym razem to pan coś przyniósł. Tak. Potrzebuję to sprzedać. Albo zastawić. Wszystko mi jedno. Chcę 300 zł. No, ale my tego nie możemy przyjąć. Ale jak to? No, tak to, że my galanterii nie przyjmujemy. W sklepie też mi nie chcieli tego przyjąć. Żona gdzieś wyrzuciła paragon. Chyba zrobiła to specjalnie. Może przewidziała, że będzie chciał pan to oddać. Ja już nie wiem, co ona wyprawia. Co ja mam zrobić? Ukarać ją? No, może jednak zabrać na leczenie. Rozmawiałem z nią już o terapii. Ona nie chce się leczyć. Chyba że ją zmuszę. Tylko nie przy pomocy Lombardu, dobrze? Na początek niech może pan spróbuje sprzedać te rzeczy przez internet. Nie, ja muszę od razu. Ja nie mogę z tym wrócić do domu. To wie pan co? Tutaj za rogiem jest taki ciucholand, zaprzyjaźniony. Może oni to wezmą. Dobra, spróbuję. Dzięki. Teoretycznie moglibyśmy przyjąć tę torebkę, ale nie chciałem. Zaraz żona by przyleciała z awanturą.
to by było pchanie się w sam środek rodzinnego konfliktu. A to nikomu nie było potrzebne. O, dzień dobry. Jak miło państwa widzieć. Bardzo chcielibyśmy was przeprosić. Niepotrzebnie was zdenerwowaliśmy. Nie ma o czym mówić. Pani lepiej powie, czy wszystko ze zdrowiem jest dobrze, jak tam to serce. Lepiej, ale muszę na siebie uważać. Za to wyobraźcie sobie, że rzeczywiście Jarek choruje na tarczycę. Ale za to będziemy musieli troszeczkę o siebie zadbać. Strasznie się cieszę, że się dogadaliście. No taka fajna z was para. Dziękujemy. Tak szczerze, to dzięki wam. Dzięki nam co? No, przyczyniliście się do zmian w naszym życiu. I to zmiany na lepsze. Skoro tak uważali, to może tak było. Ja w każdym razie nie czułam, żebym zrobiła coś specjalnego. No dobra, to jeszcze podliczę kasę i możemy zamykać. No, w taką pogodę to się nawet nie chce wychodzić, co? A w domu cieplutko. Przyniósł tutaj moje rzeczy? Bo co się zresztą pytam, przyniósł tutaj moje rzeczy, nie? Co tam było? Torebka, pierścionki, łańcuszki, nie wiem, zegarek, mikser. Chwileczkę. Pani mąż tu był, ale przyniósł tylko torebkę i buty. Tak, i ich nie przyjęliśmy, Co? Ale co nie przyjęliście? Dlaczego? bo my nie przyjmujemy galanterii. Oj, nie wierzę wam, no. Na pewno, żeście się zmówili z tym moim mężulkiem. Na pewno. Oddajcie mi moje rzeczy. No, ale nie mamy. Przestańcie kłamać, dobrze? Przyznajcie się lepiej. Ja muszę te rzeczy odkupić. Proszę się uspokoić, tak? Jak ja mam się uspokoić? Mój mąż chodzi po mieście i ze mnie wariatkę robi. Do lekarza chce mnie wysłać, rozumie to pani? Proszę pani, mąż na pewno chce dobrze. Oj, gówno, a nie dobrze! Ja się przy koleżankach muszę wstydzić, bo wyglądam jak jakiś bezdomny motłoch. Ale proszę pani, no... Wszystko, co mówił jej mąż, się potwierdziło. Ta kobieta potrzebowała pomocy i to pilnej. Pozostawało mieć nadzieję, że jej mężowi nie zabraknie determinacji i doprowadzi ją do specjalisty. Bo bez tego, no, szkoda gadać. Wiesz co, no, dzwonię cały czas do Marcina i nie wiem, co się dzieje. Nie odbiera, a miał po mnie przyjechać. Znowu? No tak, no pewnie wypadła mu jakaś pilna sprawa. No wiesz, no taka praca, nie? Widziały gały, co brały. Niby tak, ale uwierz mi, to wcale nie jest łatwe. No wierzę. Chodź, odprowadzę cię na przystanek. Tak? Bardzo miły jesteś, dziękuję. O, jedzie. Jaśnie pan. No cześć. Hej. Cześć. No Marcin, gdzie ty byłeś? No cały czas do ciebie dzwoniłam. Kurde, telefon zostawiłem na komendzie. Będę musiał się wrócić. A, no to może podwieziemy od razu Lolka do domu. To po drodze. A nie, no jasne. Chodźcie. No dawaj, Lolek. Dzięki. Kochany był ten mój Marcin. Cieszyłam się na każdą chwilę z nim spędzoną. Trafił mi się prawdziwy skarb. To tu? Tak. No to dalej nie przejedziemy. Gdzie? Cześć, kolego. Co tu się dzieje? Mamy wybuch gazu, jest ewakuacja mieszkańców. Ale ja muszę wrócić po dokumenty. A tłumaczyłem pani, że tam nie wolno wchodzić, tak? Przepraszam, a który to dom? Nie znam numeru. Karol, ty żyjesz. Dzięki Bogu. Pani Krysiu, w którym domu był ten wybuch? U was! Mama. Stój, Lolek. Co wy robicie? Przecież tam jest moja matka. Przemek, Dobra, przejmij leć. pana. W następnym odcinku klienci okradają Lombard. Ty, Maciek? No? Brakuje zegarka. Nawet dwóch. Zajebiście, no. Telefonów też nie ma. Były więzień chce wrócić do rodziny. Daj buziaka. Przestań. Widziałeś się z synem? No to żegnam. Jestem u siebie w domu, nigdzie się nie wybieram. Aktorzy walczą o wypłatę. Ale panie dyrektorze! Żeby mnie własny zespół okradał. O, i może to powinno dać panu do myślenia. Ty kutwie? Nic nie przemówi do rozumu. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.